Dzień dobry, witam na gorących krzesłach Baltic Nuclear Energy Forum. Ja się nazywam Olga Długokęcka i zapraszam na rozmowę o strategicznej roli PGE w transformacji energetycznej. Moim i Państwa gościem jest Pan Mirosław Syta, dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej PGE. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Chciałabym powiedzieć, że energetyka jądrowa staje się kluczowym filarem bezpieczeństwa, ale właściwie to już się chyba stała, prawda? W zasadzie tak, w tym strategicznym wymiarze na pewno stała się już kluczowym filarem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ale też Europy i na świecie. Możemy to obserwować, jakby ten odnowiony trend rozwoju energetyki jądrowej jest bardzo dobrze widoczny. Widzimy to po dostawcach technologii, jak mocno są zarobieni w oferowaniu swoich technologii coraz to nowszym krajom, które albo rozwijają od zera, tak jak Polska, energetykę jądrową, albo są już na bardziej zaawansowanym etapie, czyli posiadają już elektrownie jądrowe i chcą dobudowywać kolejne, dlatego że nasz świat, w którym my funkcjonujemy, świat krajów rozwiniętych, wymaga coraz większej ilości energii. Nałożyliśmy sobie jeszcze na to wszystko pewne obostrzenia, że to ma być czysta energia, dostępna itd., bezpieczna. No i to wszystko powoduje dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię i tak samo to zapotrzebowanie pociąga za sobą konieczności decyzji inwestycyjnych. To samo dzieje się w Polsce. Zgadza się. Mamy te ambitne plany dekarbonizacji do 2050 roku net zero. To zdaje się nie jest do końca realne, ale energetyka jądrowa ma nam w tym pomóc. Na czym konkretnie będzie polegała rola PGE w rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej? Jak widzicie swoją rolę? Tak, PGE jako największa grupa energetyczna w Polsce przyczyniła się do rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju już istotnie. Pamiętajmy, że to PGE jest ojcem energetyki jądrowej w Polsce. Poprzez spółkę PGE-J1, która już od wielu lat rozwija pierwszy projekt elektrowni jądrowej realizowany już w tej chwili na Pomorzu, to PGE była właścicielem tego projektu. To nasza ekipa rozwinęła tę lokalizację, przygotowała ją do budowy elektrowni jądrowej. I dzisiaj już kolejna jakby odsłona tej spółki jądrowej na Pomorzu może spokojnie realizować ten projekt. PGE dzisiaj wraca jakby do tego pomysłu, który zrealizowało już przed laty, żeby rozwinąć kolejną lokalizację w Polsce pod kolejną elektrownię jądrową. Mamy to zapisane w naszej strategii, która będzie oczywiście w najbliższym czasie aktualizowana, ale to, co mamy na dzisiaj, zapisaliśmy sobie aktywa, w których jesteśmy posiadani, czyli dla nas jako spółki energetycznej wytwarzającej dużą ilość energii jeszcze z paliw kopalnych, bazujących na węglu brunatnym, ale kamiennym również, mamy te lokalizacje swoje. Mam tutaj na myśli Bełchatów, to jest Turów, Opole również. Wiele lokalizacji posiadamy, również ciepłowniczych. Nasza spółka PGE Energia Ciepła też operuje kilkunastoma dużymi elektrociepłowniami w Polsce, które też są na tej liście podmiotów do zdekarbonizowania. I tutaj pojawia się bardzo duża przestrzeń do działania w kierunku właśnie wdrażania energetyki jądrowej, która z automatu zapewnia nam spełnienie wszystkich tych wymagań, naszych wewnętrznych i tych zewnętrznych, międzynarodowych, europejskich szczególnie, czyli w kontekście dekarbonizacji, dostępności tej energii cały czas. Pamiętajmy, że energetyka jądrowa nie jest pogodozależna, tak jak odnawialne źródła energii. Wręcz przeciwnie, właśnie w każdych warunkach praktycznie może wytwarzać energię elektryczną oraz ciepło, jeżeli tak będziemy chcieli. To jest dla nas bardzo kluczowe rozwiązanie, które chcemy zastosować właśnie jako wielkoskalową energetykę jądrową do wytwarzania energii elektrycznej, ale też patrzymy bardzo perspektywicznie na ciepłownictwo. Z tym, że PGE dzisiaj nie chcemy mówić, że będziemy budować kolejną elektrownię jądrową w Polsce, bo takiej decyzji nikt jeszcze nie podjął. Jest za wcześnie, żeby o tym mówić. PGE chce dzisiaj sprawdzić posiadane lokalizacje, czy one nadają się do budowy elektrowni jądrowej. To jest dosyć skomplikowany proces potwierdzenia takiego potencjalnego miejsca, które sobie wskażemy do budowy elektrowni jądrowej, czy ono się nadaje. Musimy spełnić szereg wymagań wynikających z naszego polskiego prawodawstwa, ale również obostrzeń, rekomendacji międzynarodowych, tak jak rekomendacji czy wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zakresie właśnie badania, poszukiwania i potwierdzania lokalizacji dla potencjalnych elektrowni jądrowych. To duża praca, wymagająca sporych zasobów ludzkich, bardzo wykwalifikowanych. Spółka, w której w zarządzie jestem, posiada taką załogę. To jest ekipa właściwie polskich ekspertów, doktorów, inżynierów w większości, którzy wydewelopowali
pierwszą lokalizację na Pomorzu. Zrobiliśmy to wiele lat temu i teraz te osoby pracują w naszej spółce i będziemy rozwijamy kolejne lokalizacje w Polsce, więc jesteśmy przekonani, że to zrobimy. A co będzie dalej, czy PGE będzie bardziej zaangażowane już w dalszy rozwój tego projektu, to zobaczymy. Na razie szukamy lokalizacji, potwierdzamy ich przydatność. To jest nasze zadanie. Jasne, to wszystko, co Pan powiedział, to brzmi jak bardzo długotrwały, czasochłonny Tak. proces wymagający bardzo dużego zaangażowania, ale z tego, co słyszę, PGE chce być w tym czystym, powiedzmy, miksie energetycznym i chce być jego jednym z głównych graczy. Tak to rozumiem. Tak to należy rozumieć. My oczywiście posiadamy tych asetów sporo. Inwestujemy bardzo dużo w tej chwili w rozwiązania oparte o gaz ziemny, dlatego że ciągle potrzebujemy tego bridge'a pomiędzy tą energetyką węglową, mocno obciążoną tymi emisjami dwutlenku węgla i ekwiwalentów różnych innych substancji liczonych do CO2. Musimy znaleźć rozwiązanie na ten czas, kiedy będziemy już posiadali rozwiązania jądrowe zainstalowane w Polsce i będziemy mogli z nich korzystać. Jesteśmy też świadomi, inwestujemy w odnawialne źródła energii, w magazyny energii, które też częściowo rozwiązują nam problem tej pogodozależności naszych źródeł odnawialnych. No ale tak jak mówię, dzisiaj sobie radzimy w ten sposób, że obniżamy tą emisyjność poprzez wprowadzanie gazu ziemnego, no ale docelowo widzimy to w tej dalszej perspektywie, którą sobie kreślimy, badamy, przygotowujemy się do tego, widzimy tą możliwość zastosowania również w grupie PGE, my to mówimy w grupie PGE, ale to jest jakby na terenie naszego kraju, tak? To jest państwowe przedsiębiorstwo, więc jakby to wszystko jest w Polsce ulokowane. Widzimy szansę i możliwość wykorzystania energii jądrowej właśnie do celów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła również. Bardzo też na tym cieple się skupiamy. Troszkę temat zapomniany. Wczoraj na Power Connect był taki okrągły stół dotyczący ciepłownictwa jądrowego. Też bardzo ciekawa dyskusja z ekspertami i też jakby podsumowując, troszkę tutaj przemycając ten temat w naszą dyskusję, uznaliśmy wszyscy, że trochę zapomnieliśmy o tym cieple. Znaczy nie zapomnieliśmy, ale gdzieś brakuje jeszcze takiej mocniejszej dyskusji, jak przemysł jądrowy, te rozwiązania jądrowe zastosować w ciepłownictwie. Trochę po macoszemu jest ten temat traktowany w tej chwili. Jest troszkę po macoszemu, no bo my się skupiamy, jest bardzo dużo narracji na elektryfikację, tak? Możemy elektryfikować ciepło, oczywiście, że tak, możemy to robić, natomiast pamiętajmy, że Polska to jest jeden z największych systemów ciepłowniczych w Europie. Już nie mówię o Warszawie czy konurbacji śląsko-zagłębiowskiej i tak dalej, ale mam wiele miast, tak jak tutaj w Gdańsku chociażby, uciepłownionych, które muszą wytwarzać w okresie zimowym duże ilości ciepła. No i nakładane są na te przedsiębiorstwa wymagania środowiskowe, żeby to było zeroemisyjne, dostępne oczywiście w okresie zimowym. Także jest sporo pracy przed nami, analizujemy to wszystko, przygotowujemy się do tego. No i myślę, że to ciepłownictwo też gdzieś obok tej energii elektrycznej, pomimo tego, że tak jak Pani powiedziała, troszeczkę jest zapomniane, gdzieś nam wypłynie, bo po prostu nie możemy o nim zapomnieć. Wszyscy lubimy siedzieć w cieple. Tak? Pewnie prędzej czy później przyjdzie na to czas. To jest w Tak. ogóle bardzo interesujący wątek, że jeszcze jesteśmy w procesie tak naprawdę nawet nie stawiania pierwszej elektrowni jądrowej, ale w procesie dyskusji o tym, jak ona powinna wyglądać, kiedy ona będzie, a już myślimy o kolejnej. Tak. I tutaj się pojawia ten wybór technologii. Czy Wy jesteście jako PGE włączeni w proces wyboru dostawcy technologii? Tak. Pamiętajmy, że PGE jest dzisiaj właścicielem 100% akcji spółki PGE Energia Jądrowa. Jeszcze do niedawna nazywaliśmy się PGE PAK Energia Jądrowa i byliśmy w tej spółce z partnerem z EPAK-iem, więc z grupą Polsat. W tej chwili, jakby, tak jak powiedziałem, wszystko już jest po stronie PGE. PGE jest 100% właścicielem i my mamy tak naprawdę, spółka nasza jądrowa ma dwa takie główne zadania, które sobie postawiliśmy do zrealizowania. Pierwsze to jest to, o czym już też powiedziałem, że szukamy tej lokalizacji w naszych asetach głównie pod drugą elektrownię jądrową w Polsce i to jest bardzo duża praca do zrobienia, też wymagająca nakładów finansowych. Te badania które trzeba przeprowadzić na lokalizacjach, są dosyć kosztowne i wymagające sporo czasu, który też jest, ta narracja tego czasu wynika z prawodawstwa polskiego. Jakieś okresy, które my musimy badać środowiskowo, one są już wprost wpisane, że to musi być na przykład dla pewnego zakresu 24 miesiące, więc skracanie tego jest niemożliwe, choćbyśmy nie wiem jak się zorganizowali. Pewne rzeczy muszą trwać, swoim tokiem się toczyć. Drugie takie nasze zadanie w spółce, które realizujemy,
to na prośbę Ministerstwa Energii, naszego rządu polskiego, wspieramy Ministerstwo Energii w dialogu konkurencyjnym, które ministerstwo rozpoczęło w ubiegłym roku, wystosowując zaproszenia do dialogu konkurencyjnego do 4 dostawców technologii z 4 państw. I my wspieramy Ministerstwo Energii jako zespół ekspertów w naszej spółce w prowadzeniu tego dialogu. Opracowujemy strategię tego dialogu, przygotowujemy się, rozmawiając z poszczególnymi dostawcami technologii, usiłując pozyskać pewne informacje, które pozwolą nam opracować pewną rekomendację dla ministerstwa, która technologia z naszego punktu widzenia, bo my nie podejmujemy decyzji w tym procesie, jesteśmy tylko dostawcą rekomendacji. Okej, czyli konsultantem. Takim konsultantem w naszym wewnętrznym, Jasne. powiedzmy, state companies, ale jesteśmy konsultantem, można to tak nazwać, po prostu grupą ekspertów, która w Polsce rozwija w zasadzie już 4. lokalizację, bo trzeba pamiętać, że my zrobiliśmy Choczewo, Żarnowiec, zrobiliśmy Konin w pewnym zakresie i teraz zaczynamy za chwilę pracę w Bełchatowie. Tam widzimy duży potencjał na kolejną elektrownię jądrową w Polsce, jako też własność PGE. Bardzo patrzymy na tą lokalizację pozytywnie i chcemy jak najszybciej, za chwilę już w zasadzie w tym roku rozpoczynać tamte badania. Więc te 2 nasze zadania, szukanie lokalizacji i zaraz równolegle rozmowy z dostawcami technologii i zarekomendowanie rządowi, Ministerstwu Energii takiego rozwiązania technologicznego, które najbardziej by pasowało do tych naszych lokalizacji. I to będzie taka rekomendacja po naszej stronie bardzo techniczna. Po prostu, czy nam się zgadzają parametry techniczne, czy to się da tam wybudować, czy ten projekt jest wykonalny. Natomiast nie dotykamy tematów negocjacji politycznych, międzyrządowych. To jest oczywiście sfera ministerstwa, sfera rządu. Jesteśmy takim doradcą technologicznym, można by tak nazwać. Jasne. I tak na koniec może jeszcze trochę takie pytanie bardziej społeczne, ponieważ nasz kraj ma bardzo głęboko sięgające tradycje, jeżeli chodzi o górnictwo. Tak. I teraz troszeczkę odwracamy ten stolik, idziemy w kierunku nowego rodzaju energii. No i to powoduje duże pytania, to powoduje duże kontrowersje, zwłaszcza w tym środowisku osób pracujących w kopalniach. Gdyby miał Pan tak z inżynieryjnego punktu widzenia, może nie odwołując się do emocji, ale odwołując się do faktów i do umysłu, przekonać te osoby, że jednak energia jądrowa, energia nuklearna jest tą przyszłością, w którą powinniśmy inwestować i ci ludzie mają być może szansę na to, żeby wejść w ten nowy biznes. Tak, czasami emocje są faktem, ale i akurat w tym przypadku tak jest, bo ja mogę cofnąć myślami 10-15 lat wstecz, gdy zaczynaliśmy z kolegami, z koleżankami rozwijać temat jądrowy w Polsce. To nie było łatwe, proszę mi uwierzyć. Właśnie w kraju górniczym, pochodzę ze Śląska, więc tym bardziej to było bardzo trudne przekonać kogokolwiek do rozwiązań jądrowych, dlatego że mamy węgiel, o co Ci chodzi, tak? To mniej więcej w skrócie. Natomiast ja pamiętam ludzi, nie będę tutaj regionami czy lokalizacjami tych elektrowni węglowych, to nie ma znaczenia w tej chwili żadnego. Pamiętam ludzi, którzy byli absolutnie przeciwni jakimkolwiek rozwiązaniom jądrowym i wdrażania tego tematu. Po 10-15 latach ja rozmawiam z tymi samymi ludźmi, bo oni dalej pracują w tych miejscach i chcą mieć u siebie elektrownie jądrowe. Więc to jest dla mnie osobiście ogromna satysfakcja i taki dowód na to, że było warto zacząć, dojść do pewnego momentu. To była bardzo szeroka grupa ludzi, która pracowała na to, żebyśmy dzisiaj rozmawiali z mieszkańcami naszego kraju, poszczególnych regionów, gdzie rozpatrujemy lokalizację elektrowni jądrowych i oni są na tak. Te wskaźniki badania poparcia społecznego w tych lokalizacjach są mega wysokie, to chyba najwyższe w Europie. Jeżeli tak porównujemy, takie overview robimy, no to jest naprawdę duża praca, którą zrobiliśmy. A tych, którzy jeszcze są nieprzekonani, możemy przekonywać oczywiście i to są argumenty tego typu przede wszystkim, że w Polsce pamiętajmy, no, szczególnie jeżeli chodzi o lokalizację kopalni węgla brunatnego, jeżeli tam się skończą złoża tego węgla, no to po prostu naturalnie ta lokalizacja wygaśnie jako potencjalne źródło energii. Nie można, nie opłaca się transportować raczej węgla brunatnego. O kamiennym możemy dyskutować, ale tutaj brunatny raczej nie, więc dla nich oni sami już, ci ludzie jakby dostrzegli ten potencjał w energetyce jądrowej, że to może być i to jest pomysł i rozwiązanie na ich problemu polegającego na tym, że
pewien przemysł, z którym oni byli związani całe życie i też pokoleniami, tak? Za chwilę się skończy, za chwilę mam na myśli jakieś lata do przodu jeszcze, ale jednak my już musimy o tym myśleć. Za chwilę to się skończy i trzeba zapewnić sobie, swoim dzieciom, następnym pokoleniom miejsca pracy i myślę, że to wszyscy doskonale zrozumieliśmy, odrobiliśmy tą lekcję, zrozumieliśmy energetykę jądrową, że po pierwsze jest bezpieczna, po drugie właśnie daje bardzo dużą ilość też miejsc pracy. No i na lata, tak, te elektrownie, które my dzisiaj planujemy budować w Polsce, to jest minimum 60 lat eksploatacji. Wiemy, że jest możliwość przedłużenia tej eksploatacji o kolejne 20 lat, czyli do 80 lat, więc jeżeli my od pomysłu na elektrownię w danej lokalizacji myślimy w takiej perspektywie do jej wyłączenia i zamknięcia, to jest 100 lat, okrągłe 100 lat jakby pracy nad tym projektem, później pracy w tej elektrowni, więc tutaj to zaangażowanie tych ludzi ma tą perspektywę i ta perspektywa jest taka bardzo naturalna i bardzo łatwo ją zarysować. I bardzo się cieszę właśnie, że w tych naszych lokalizacjach, w których my pracujemy i pewnie będzie ich jeszcze więcej, bo też nie mamy zamiaru zamknąć się tam na jednej, dwóch, ale chcemy posprawdzać te ciepłownicze głównie. Też się chcemy przyjrzeć właśnie ciepłownictwu bliżej i liczymy na to, że też tam znajdziemy to zrozumienie. I oczywiście pamiętajmy, że budowa elektrowni jądrowej troszkę czasu trwa, ale jeżeli jest drużyna, która chce się zaangażować już na etapie tworzenia projektu, realizacji tego projektu, może też płynnie przejść do eksploatacji tego obiektu, albo angażować swoje dzieci już, tak, pokolenia kolejne. Przecież te lokalizacje, w których my jesteśmy, to są takie typowo polskie lokalizacje przemysłowe, gdzie od zawsze były jakieś szkoły zawodowe, technika. Bardzo szkoda jest to porzucić, to wszystko można wykorzystać, przetransformować ten system z węgla, właśnie hasło Coal to Nuclear też nie jest puste, ono jest bardzo konkretne. Właściwie w tych dwóch słowach wyraża się cały ten interes, po co my to robimy. Więc przejście z węgla do energetyki jądrowej jest możliwe i mamy do tego duży potencjał. Trzeba to oczywiście poukładać i to robimy. Zaangażowanych jest wiele instytucji, instytutów, politechnik, uniwersytetów, to wszyscy chcą to robić, bo czują, że musimy po prostu w Polsce zapewnić sobie kolejne możliwości pracy, rozwoju, nauki i tak dalej. To duży potencjał. Tak, to jest chyba bardzo ważne. Z drugiej strony pracownicy, którzy w tej chwili są już zaangażowani w pracę dla Was, mogą się trochę obawiać o swoje miejsca pracy. Rozumiem, że przewidujecie też dla nich jakiś rodzaj przekwalifikowania, doszkalania. Tak, oczywiście, to jest budowa elektrowni jądrowej, no dzielimy ją na kilka etapów. Ten etap, w którym jest już pierwszy projekt na Pomorzu, który jest realizowany, co prawda jeszcze nie jest podpisany kontrakt na realizację tego projektu, ale koledzy i koleżanki już bardzo blisko tego podpisania, więc możemy powiedzieć, że to już jest w zasadzie faza realizacji. Natomiast to, co my robimy, ta faza developmentu projektu, poszukiwania lokalizacji, potwierdzenia tej lokalizacji, też angażuje bardzo wiele osób i tak jak Pani powiedziała, te osoby oczywiście trudno znaleźć na kolejnym etapie bardziej doświadczone osoby z tą wiedzą, co na tym sajcie się działo i jak ta technologia może wyglądać, no to trzon tej kadry przyszłej będą tworzyć osoby, które dzisiaj się zaangażują. Ja bardzo zachęcam do angażowania się w rozwój projektów jądrowych w Polsce. Pewnie nie wszyscy wytrzymają ten stręcz taki, bo to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Jest wiele bariery językowe, bariery technologiczne, też trzeba się doszkolić troszkę, ale oczywiście tak jak sobie tutaj rozmawiamy, te kolejne etapy w tym projekcie te osoby przechodzą płynnie i no tu jest jednak wymagane trochę takiego samozaparcia i no idziemy do przodu, tak? Ktoś musi zrozumieć, nawet powiedziałbym, że pokochać tą technologię trochę i po prostu idziemy w to, bo wiemy, że to jest zeroemisyjne, zapewni nam miejsca pracy, zapewni dostawę energii w Polsce, no bo jednak to bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce no musi być jakoś zdefiniowane, ale nie tylko na papierze, w strategii, tylko to musi być zrealizowane w fizycznych obiektach, jakby w całym miksie energetycznym Polski, który będzie się składał w przyszłości ze zmniejszonego wolumenu węgla. Będzie na pewno gaz, renewables, no i ten nuklear musi się pojawić i wtedy ja, jako już powiem, stary energetyk, będę spał spokojnie, że mamy to bezpieczeństwo zapewnione po tej stronie technologicznej. Oczywiście o to chodzi. Tak. Jasne. Widzę u Pana bardzo duży entuzjazm, a ponieważ przykład idzie z góry, to mam nadzieję, że przełoży się też na entuzjazm pracowników i będą chętnie chcieli angażować się Myślę, że tak w trochę tego jest. typu projekty. Bardzo dziękuję za tę garść Dziękuję wiedzy również. i za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.